wiedziałam, że muszę to zrobić dla swojej głowy. Musiałam dowieść ten wynik, bo wiedziałam, że później przy każdym kolejnym starcie będę myślała o tym, że nie dowiozą któregoś z wyścigów. Nie, w crossficie wiedziałam, że zawsze miałam niedosyt, bo zawsze czegoś mi brakowało i wiedziałam o tym z trenerem, że zawsze brakowało mi czegoś w crossficie, dlatego tak naprawdę przyszliśmy do Hyroxa, bo znałam swoje możliwości. Stanowiliśmy, ale ja już nawet na zawodach pamiętam, jak byłam na Mistrzostwach Świata w Nicei. Oglądałam te dziewczyny z Elite 15 i napisałam SMS-a, mówię: Mikołaj, ja też tam chcę być. Powiem jak szczerze, jak trenuję już tak na poważnie, nie wiem, 10 lat razem z crossfitem, ja nie pamiętam dnia, kiedy ja odpuściłam trening. Patrząc na moje stacje, porównuję sobie te czasy jakoś tam czołówką, światową czołówką. One nie są, że tak powiem, nie dobiegają mocno. Jedynie nad czym muszę bardzo popracować, to jest bieganie moje. Siemano, zapraszamy na kolejny odcinek Health Bells Podcast. Dzisiaj z nami kobieta rakieta, jedna z najlepszych zawodniczek Hyrox Pro w Polsce, współwłaścicielka rekordu Polski w Doubles Mix, niesamowicie silna i szybka Ewa Kopczak-Chudzio. Cześć Ewa. Cześć. Bardzo nam miło, że jesteś, że w końcu do nas dotarłaś. Nie wyobrażaliśmy sobie pierwszego sezonu bez Ciebie. Powiedz tak na początek, jak po Warszawie się czujesz? Czy emocje już opadły? Przetrawiłam to, co się stało w Warszawie, bo dla mnie to nie był przyjemny wyścig, że tak powiem. Pomimo to, że to był mój drugi czas w karierze swojej hyroxowej, nie byłam z niego zadowolona. Ale to czemu nie byłaś zadowolona? Wiesz, co tam się stało? Cały wyścig cierpiałam. Ale czy to pierwszy raz w życiu cierpiałaś? Tak, pierwszy raz na Hyroxie cierpiałam, ale bardziej mentalnie niż fizycznie. Kurczę. I ten mental przeniósł się później na fizyczne doznania. Tak. No tak. Dobra, to o tym jeszcze, do tego mentalu... Ale cieszę się, że dowiozą w ogóle, bo w trakcie miałam ochotę zejść, ale... Czyli było w głowie, wynik kończy się na mecie? Znaczy bieg kończy się na mecie, wiesz? Wiedziałam, że muszę to zrobić dla swojej głowy. Musiałam dowieść ten wynik, bo wiedziałam, że później przy każdym kolejnym starcie będę myślała o tym, że nie dowiozą któregoś z wyścigów. No ale to ostatecznie, tak jak powiedziałaś, dobra, nie udało się polepszyć tego ostatniego wyniku, ale dalej to jest jeden z najlepszych wyników w Polsce, ale standardowo Ewa. dla mnie jest za mało zawsze. No, czyli ambitnie podchodzisz bardzo, bardzo do rzeczy. A powiedz, w ogóle przygoda Twoja ze sportem, z aktywnością fizyczną, zanim Hyrox, może zanim nawet crossfit, to co było na początku? Skąd się wzięła Ewa, sportowiec? Dosyć wcześnie, ponieważ już w podstawówce mój nauczyciel z wychowania fizycznego zaraził mnie sportem. Był takim nauczycielem z powołania, więc nauczył nas wszystkiego. Ja wszystko robiłam, rzucałam palantówką, pchałam kulą, rzut dyskiem, biegówki, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, unihokej, wszystko. I na każde zawody jeździłam. Okej, czyli super, bo rozumiem, że są jeszcze nauczyciele albo byli, którzy nie tylko i wyłącznie piłka i gramy Tak. w siatkę albo w nogę, tylko jest pełen wachlarz. Tak, O. jest. I nawet miałam go u siebie w klubie. Więc Ale- ja byłam tą osobą trenującą mojego nauczyciela z łaski. Czyli role się odwróciły. tak, później. tak. Ale super. Fajnie było, no. No dobra, ale było tych sportów bardzo dużo, ale wszystkie trenowałaś cały czas tak Nie. samo? Jak to wyglądało? Znaczy w szkole oczywiście to było tak, że jak mieliśmy jakieś zawody, więc się jeździło na wszystkie zawody prawie, a później co? Lekka atletyka. Biegałam przez płotki. W sumie to było dlatego, że siostra moja była bardzo dobra w biegach przez płotki. No i jak siostra biegała, no to dlaczego druga siostra nie ma spróbować? No i tak wyglądała moja przygoda. Długo dosyć to trwało. Później były studia, więc jakoś tak mniej tego sportu było. No i później był crossfit. No właśnie, to jak się zaczęła ta przygoda z crossfitem? Spotkałam na swojej drodze znajomego, który jest teraz moim mężem. I wtedy powiedział do mnie: zapraszam, przyjdź na trening, Ewa. No i przyszłam na swój pierwszy trening crossfitowy i tak zostałam w crossficie. Czyli Tak. Kuba już wtedy trenował. Tak, prowadził swój klub. Okej, no dobra. No i jak to było w tym crossficie, bo nie wiem jak to dobrze powiedzieć, ale jesteś taka filigranowa, no nie? Twoja postura nie kojarzy się raczej z crossfitem, a wiem co potrafisz zrobić teraz, jeśli chodzi o treningi, to jak to było na początku, jak ty weszłaś w ten crossfit, czy było ci łatwo się z tych
płotek, albo właściwie z nietrenowania na studiach przerzucić nagle na taki ciężki trening? Powiem tak. Było mi na początku ciężko. Zwykła pusta sztanga była dla mnie wyzwaniem. I pamiętam, jak przyszłam na swój pierwszy trening, zobaczyłam dziewczyny, które miały nałożone ciężary na tą sztangę i powiedziałam, ja też tak chcę. Dlaczego? One mogą, a ja nie. Więc ćwiczyłam i systematyczność spowodowała to, że te ciężary zaczęły mi wychodzić, zaczęły być coraz większe z treningu na trening. I doszłam do tego. Jak ktoś się pyta, jak? Sama nie wiem jak. Ciężką pracą na pewno. W crossficie, no bo crossfit jest bardzo szeroki. Raz, że ciężary, no ale jest bieganie, jest gimnastyka i tak dalej. Czy było coś, co jakoś bardziej sprawiało albo sprawia ci nadal problem, jeśli chodzi o jakąś umiejętność? W crossficie mówimy. No te ciężary zawsze były dla mnie... Poprawiałam je, ale na tle innych dziewczyn w crossficie one zawsze były mniejsze niż one, niż dziewczyny pozostałe dźwigały, więc to była rzecz, nad którą ja ciężko pracowałam, ale już pewnych rzeczy nie potrafiłam przeskoczyć ze swoją posturą. Byłam zawsze najdrobniejszą dziewczyną, która startowała, a i tak naprawdę dawałam radę Dalej. na zawodach międzynarodowych i potrafiłam stawać nawet na podium. No. To właśnie jak mówimy o zawodach międzynarodowych, takie twoje największe sukcesy, coś, z czego jesteś najbardziej dumna w tym crossficie? Crossfit też pomógł mi spróbować dyscypliny, jaką jest dwubój olimpijski. No i w Polsce byłam medalistką Mistrzostw Polski seniorów w kategorii 59 kg. A w crossficie stawałam na arenach międzynarodowych. To był Athens Throwdown czy French Throwdown. W Birmingham zawody, Amsterdam Throwdown. I żeby dostać się na te zawody, to trzeba było na początku przejść przez eliminacje, które były ciężkie, więc to już była naprawdę wąskie grono osób, które dostawało się później na te zawody, gdzie rywalizowały na arenie już... Takiej międzynarodowej, konkretnej. No bo ja nie znam crossfitu, wiesz, totalnie oglądałam CrossFit Games, jak był na YouTubie, miałam powiedzieć w telewizji, to za dużo powiedziane, na YouTubie. Powiedz mi to, no bo są eliminacje, później właśnie jest to... Są bezpośrednia rywalizacja. Bezpośrednia rywalizacja, a te wszystkie regionalsy i tak dalej, jakieś to jeszcze jest dalszy etap, jeszcze wyżej, czy to jest właśnie te biegi, te starty regionals, które gdzieś tam dają kwalifikacje właśnie na docelowe gamesy. Czy ja to dobrze rozumiem, czy nie? Najpierw odbywają się te eliminacje i po kolei jest to grono osób przychodzi zwężane dokładnie, więc ja tak naprawdę rywalizowałam w Polsce, bo już później było ciężko, bo te dziewczyny były naprawdę na wysokim poziomie. No i tak było, że moje eliminacje kończyły się w Polsce. Ale i tak z tej Polski udawało ci się... Tak, w Polsce byłam w czołówce, jeżeli chodzi o zawodniczki crossfit. A crossfit w ogóle tak jako dyscyplina, to inaczej, od początku. Ile ty siedziałaś w tym crossficie? 6 lat? 7? 7? Po jakim czasie przyszedł taki moment, że ty się poczułaś dobra, jestem dobra, to mi idzie? W crossficie? Nigdy nie miałam tego momentu. Czyli nadal czekasz na ten moment, czy nie doceniłaś? Nie, w crossficie wiedziałam, że zawsze miałam niedosyt, bo zawsze czegoś mi brakowało. I wiedziałam o tym z trenerem, że zawsze brakowało mi czegoś w crossficie, dlatego tak naprawdę przeszliśmy do Hyroxa, bo znałam swoje możliwości. I po starcie w tamtym roku w Dublu na Narodowym stwierdziliśmy, że z trenerem, że jednak zmieniamy troszeczkę plany i idziemy w Hyrox. Rozmowa skończyła się płaczem moja. Nie wiem, dlaczego tak bardzo byłam przywiązana do crossfitu, że popłakałam się po tej rozmowie i tak jakby czułam, że coś się kończy, ale też się coś zaczęło. Bo to jest tak, że postawiłaś kreskę na crossficie, że... W tym roku nawet wystartowałam w zawodach w Login Labie, więc no i stanęłyśmy na pierwszym miejscu. No właśnie. Czyli jednak. I teraz też się zapisałam do Krotoszyna na zawody. Z Natalką wystartujemy razem, ale robię to zupełnie z inną głową. Okej. Ale to co, to jest teraz for fun? Tak, CrossFit? for fun. No ale dobra, to jesteś... Tego się nie zapomina i to takie trochę uzależniające jest.
Ale jesteś bardziej crossfiterką czy hyroxiarą teraz? Hyroxiarą. Hyroxiarą, no dobra, to był ten moment, że z trenerem postanowiliście, no właśnie postanowiliście, czy trener postanowił, skoro ci tak Nie, trudno postanowiliśmy, było? ale ja już nawet na zawodach pamiętam, jak byłam na Mistrzostwach Świata w Nicei. Oglądałam te dziewczyny z Elite 15 i napisałam SMS-a, mówię, Mikołaj, ja też tam chcę być. A to było dużo jeszcze wcześniej, zanim stwierdziłam, że idziemy w Hyrox. Mhm. No bo taki w ogóle twój moment przejścia i pierwszego startu w Hyroxie to był kiedy? Które to były zawody, że ty pierwszy raz wystartowałaś w Na Hyroxie? pierwsze zawody w Hyroxie zapisał mnie mój mąż. Ja nie znałam wtedy w ogóle, co to znaczy Hyrox. Nie wiedziałam, co to jest w ogóle. Pamiętam, obudził mnie w nocy i mówi, Ewa, jedziemy na zawody Hyroxowe. Naprawdę, przyjeżdżając na halę, nie wiedziałam, co ja mam robić. Nigdy nie ciągnęłam liny. Nigdy. I to było w 2024 roku. W Polsce? Czy Tak, w Polsce, w Katowicach. Okej. W Katowicach. I w Dobra. tym roku były Katowice i to właśnie, że tak powiem, rok temu wystartował. 2 lata. Tak, w 2024. Czyli w tych pierwszych Katowicach. Pierwszych Katowicach. Wtedy byłam crossfiterką startującą w Hyroxie. Czyli wtedy jeszcze nie było tej decyzji, że idziemy Nie, w nie, Hyroxa. nie. Decyzja była rok temu. Okej. Po kontuzji, bo miałam 8-miesięczną kontuzję. I po kontuzji wystartowałam w dublu w Warszawie. I po dublu w Warszawie była rozmowa, która właśnie doprowadziła do tego, że zaczęłam przygotowywać się pod Hyrox. Ale ja chcę wrócić do tych Katowic, bo to, że powiedziałaś, że zapisał cię mąż i że ty nic nie wiedziałaś Nic na nie ten wiedziałam. temat, no to jak ten start wyglądał w takim razie? Fajny był. Biegałam nawet z Lucy Proctor, nie wiedząc, że to jest Lucy Proctor i popchałam sanie szybciej niż Lucy Proctor. Bardzo. To Ale trzeba... później biegałam ponad 6 na kilometr. Czyli Czyli znałam to uczucie, co to znaczy sanki... pójść na całość. Ale sanki cię wyjaśniły na pchaniu czy na ciągnięciu? Na pchaniu. Znaczy, powiem tak, pchało mi się bardzo przyjemnie, tylko ja nie wiedziałam, że ja potem mam znowu biec. Bo w crossficie w ogóle jest dużo takich zadań, że miks biegania i... Czy w konkurencjach, gdzie było bieganie i była wydolnościówka i mniejsze ciężary i duża objętość, radziłam sobie bardzo dobrze w tych konkurencjach. Kiedy już dochodził jakiś większy ciężar, no to zaczynało mnie to spowalniać. I często traciłam podium, jak były jakieś maksy w rwań czy w podrzucie. No dobra, to wracając jeszcze do tych Katowic, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Popchałaś te sanki, cię wyjaśniły, srogo zwolniłaś, ale do końca dotrwałaś do mety, Tak, prawda? i uzyskałam slota na Mistrzostwa Świata. No właśnie do tego chciałam dojść, prawda? I wtedy była Nicea. Nicea. Okej, była Nicea i jest też jedna dla mnie bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Weszłam sobie na twoje konto na Roxficie i znowu nie wiem, czy to tam jest prawda na tym Roxficie, bo wiemy, że mogą się zdarzać różne kwiatki, ale czy ty kiedykolwiek wystartowałaś w Open, czy od razu... Nie startowałam. Nie miałam takiej możliwości. Ponieważ, tak jak powiedziałam, na zawody pierwsze zapisał mnie mój mąż. Więc jak tu później schodzić z pro na Open? Nie kusiło cię, żeby Nie. wiesz, jakoś... Nie. Nie, bo ja wiem o tym, że jestem silna. Więc te ciężary... No lekkie, no ale uważam też, że Open jest dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Wiem, że wtedy też rozpoczynałam, ale wiedziałam, z jaką jestem bazą. No, nie traciłaś czasu po prostu. Nie. No w ogóle powiedz, no bo trenowałaś ten crossfit i weszłaś do Hyroxa, zobaczyłaś, z czym to się je. Ten pierwszy start w Katowicach, który skończył się slotem. Poleciałaś też, wiem, że na mistrzostwa. Czy coś, jak ty trenowałaś w ogóle? Czy ty po prostu trenowałaś dalej crossfit? Tak. Nadal crossfit trenowałam. Jakby o Hyroxie w ogóle nie było mowy. To były moje dodatek do crossfitu i to były moje decyzje. Czyli ja pojadę, bo ja chcę zobaczyć, jak tam jest. Że się dostałam, to było dla mnie jakieś tam wyróżnienie. Bardzo się cieszyłam, jak dostałam tego slota. No i w Nicei wystartowałam po raz drugi w swoim życiu w Hyroxie. I to jeszcze nie tylko solo, ale też sztafecie. startowałaś w sztafecie.
No tak, to jak już jesteśmy przy tym, to opowiedz o tych mistrzostwach. Jak to było drugi raz w życiu w Hyroxie wystartować i od razu na Mistrzostwach Świata i od razu z takim wyróżnieniem, że jesteś w sztafecie reprezentacyjnej swój kraj. Nie wiem, ja chyba sobie sama nie zdawałam z tego sprawy, co się dzieje, ale to było miłe wyróżnienie dla mnie, bo startowaliśmy z Krystianem Porębą, z Pawłem Kozakiem i z Karoliną Posiek. No, ekipa była sroga. Bardzo, bardzo, bardzo mocna, no. A jak w ogóle doszło do tego, że ty się w tej sztafecie znalazłaś? Dostałam taką propozycję, czy nie wystartowałabym w sztafecie. Po prostu to był wybór Ale to był wybór Hyroxa? Hyroxa. Hyroxa. Okej, czyli tak nie musiałaś przechodzić, nie Nie, musiałaś nie, udowadniać, że tak nie, powiem, że zasługujesz, tylko to Nie. była... Po starcie w Katowicach. Po tym, jak uzyskałam slota, później dostałam propozycję, czy nie chciałabym wystartować w sztafecie. No to powiedz, jak na tych mistrzostwach było, jak solo, jak... To dalej było for fun dla mnie, bo teraz już troszeczkę inaczej do tego podchodzę niż wtedy podchodziłam. Pojechałam sobie z rodzinką na wyjazd, poopalałam się nad plaży, spiekłam ciałko, a później wystartowałam w Hyroxie. Jak ci poszło, jak w tym solo, jaki w ogóle wynik miałaś wtedy? To są pytania ciężkie dla mnie, ponieważ wyniki śledzi mój mąż. I Wiem, że nie. Wiem, że poprawiłam swój wynik i to była godzina 14, o ile się nie mylę. Czy sanki już wtedy były rozsądniej Pociągnęłam zrobione? szybciej na pewno, bo pierwszy raz jak w Katowicach pociągnęłam sanie, to zajęło mi to chyba bodajże 7 minut. Bardzo długo. Ja nie wiedziałam, jak złapać Manzatolinę, nie wiedziałam, co mam z nią zrobić. Wiem, że miałam to jakoś dopchać, ale dociągnąć. Ale powiem Ci, że ja miałam to samo. Co prawda w Open, ja startowałam pierwszy raz w Warszawie na tych na pierwszym Hyroxie i nie dość, że pobiegłam w butach, wiesz, Saucony, z tych z karbonem i one były takie bardzo ruszające się, niestabilne i też liny, no trenowałam to ciągnięcie, ale nie na takiej długiej, 12-metrowej. Ja robiłam chyba 10 minut, nie? Bo ja... Jestem w stanie to zrozumieć, tak. Nie wiesz, ona po prostu nie idzie. Jak nie złapiesz, ona nie idzie. Sado na mnie patrzył i znajomi tam na mnie patrzyli i ona chyba zaraz zejdzie. No Ja nie? powiem Ci, na zasadzie obserwacji moich rywalek popatrzyłam, że one łapią tą linę i idą z nią, więc na początku chciałam rękami. Ciężko, No więc tak, jak? no. Pomóżmy sobie nogami, no. No trzeba było się nauczyć. Ale rozumiem, że już do tych mistrzostw troszkę się dowiedziałaś, z czym tego Hyroxa Tak, się to już je. wiedziałam, co to jest Hyrox, tak. Nawet kolejnej stacji już ogarniałam. Bardzo dobrze. Ale ta sztafeta, powiedz jeszcze, jak samą sztafetę wspominasz? Była mocna, bo pamiętam, że z Pawłem Kozakiem wymieniliśmy się stacjami. Pamiętam, że chyba miałam burpeesy, później Paweł wchodził, później ja i później Paweł. Wymieniliśmy się tylko Okej. jedną stacją. Taka nie wiem, dlaczego była nasza tak. Znaczy po prostu chyba tak wyszło. Nie wiem. Nie pamiętam, dlaczego my tak ustaliliśmy, ale miałam. No, Paweł szybko biega i szybko robił stację, więc miałam bardzo krótki czas na przerwę. Właśnie tak sobie to uświadomiłam, że to musiał być ekspres, nie? Tak. No. No ale okej, to byłaś zadowolona z tego startu, z tego jak poszło? Tak. Myślę, że tak, bo jakby nie było żadnych takich negatywnych odczuć po Nicei. Czyli z takim nastawieniem, że jeszcze może kiedyś wystartujesz, Tak, wróciłaś tak, do tak, Polski? tak, tak. No i kolejny start po mistrzostwach w Nicei, to jak do niego doszło? Do kolejnego startu. To właśnie później pojawiła się moja kontuzja, która wykluczyła mnie na cały sezon. Nie startowałam. No i później wystartowałam na narodowym w teamie. A powiedz jeszcze, co to była za kontuzja? Entesopatia więzadła rzepki. Więc nie mogłam chodzić, nie mogłam skakać, nie mogłam przysiadu zrobić, nie mogłam nic. Bolało mnie tak, że wiele łez przelałam. Wiele. I chodziłam po lekarzach. No i tylko czytałam sobie w internecie, że od 8 do 10 miesięcy trwa rekonwalescencja. No i tak było. Ale jak wróciłaś, to z przytupem. Z przytupem. No bo właśnie start w Warszawie, mówisz w dublu, z kim ty wtedy wystartowałaś? Z Filipem ode mnie w tym samym trenujemy u Mikołaja. I
wtedy udało się uzyskać slot na Chicago? Jak to było? Nie uzyskaliśmy. Nie. Stacje były szybkie i mocno. I mocno poszliśmy. Pamiętam, że zrobiliśmy chyba w godzinę, ale dalej to było za mało na to, żeby uzyskać slota. No, niestety ten poziom zaczął się tak właściwie lawinowo, można powiedzieć, podnosić, prawda? Ten sezon to już jest w ogóle szaleństwo, mam wrażenie. Tak, z zawodów na zawody każdy poprawia wyniki o dosyć sporo. I to jest takie niemożliwe, no bo kurczę, treningiem, nie wiem, czy treningiem dowieziesz takie wyniki na przestrzeni 3 tygodni, nie? To... Dyspozycja dnia też jest ważna w tym wszystkim. Tak. No i to, gdzie się startuje. Wiemy, że niektóre eventy są Pokazuje szybsze. to bardzo mocno. No dobra, opowiedz, jak ty teraz w ogóle, Ewa, trenujesz. Na co kładziesz nacisk? Jak twój trening, taki już trening do Hyroxa, nie do crossfitu, tylko On się do zakończył Hyroxa. rok temu już. No. To jak to wygląda? Patrząc na moje stacje, porównuję sobie te czasy z jakoś tam czołówką, światową czołówką. One nie są, że tak powiem, nie odbiegają mocno. Jedynie nad czym muszę bardzo popracować, to jest bieganie moje. I to wiem, że da się zrobić. Bieganie i moje jednostki treningowe właśnie poszerzyły się mocno o to bieganie. To twoja objętość tygodniowa, jeśli chodzi o bieganie? Pamiętasz, ile kilometrów? Nie jestem w stanie tego, naprawdę takich rzeczy, ja żyję z dnia na dzień, tak? Czyli sobie to, co mam zaplanowane ja nie pamiętam, co ja robiłam 2 dni temu. Komu oddajesz, że tak powiem, kontrolę nad tym całym procesem? Mojemu trenerowi Mikołajowi i mojemu mężowi. To rozumiem, że masz bardzo 2 zaufanych mężczyzn. Tak. Ale na pewno wiesz, jestem zadaniowcem. Ja wchodzę sobie rano na aplikację swoją, patrzę się, to i to do zrobienia, okej. No i ten trening zawsze robię do końca. Powiem jak szczerze, jak trenuję już tak na poważnie, nie wiem, 10 lat razem z crossfitem, ja nie pamiętam dnia, kiedy ja odpuściłam trening. No jak pojechałam sobie na wakacje do Tajlandii i tam miałam 2 tygodnie, że odpoczywałam. Ale nie chcesz go odpuścić, bo głowa, czy... Ja jestem perfekcjonistką. Mój perfekcjonizm mi nie pozwala na to. Czy ja też wiem, że ja chcę to zrobić, tylko mówię o tym, że ja nawet... Nie chce mi się też, czasami mi się nie chce, jak każdemu człowiekowi może się nie chcieć, ale ja się śmieję, że mam w sobie 2 Ewy. Jedna taka, a druga taka, idź, rób ten trening no i zrób. Ja nie zamknę sali swojej treningowej, jak nie zrobię swojego treningu. Zawsze pożegnam się z klubowiczami, jak nie zdążyłam gdzieś tam w ciągu dnia, godzina, nie wiem, 20, 20:30, dobra, ja idę robić trening, tobie się chce? Ja wiem, włączam sobie pioseneczkę, tak mi się nie chce i sobie robię. Czyli to, co jest wpisane, to rozumiem, że to jest zrobione. Takim typem jesteś. To zdradź, jakie treningi lubisz najbardziej? Taka twoja, nie wiem, ulubiona jednostka pod Hyrox? Pod Hyrox? Ja myślałam, że nie musi być pod Hyrox. No to dobra. Ciężary, podnoszenie ciężarów. Lubię dźwigać ciężary. A teraz sprawiają mi ogromną radość, ponieważ nie mam ich dużo w treningu, ale jak są, to nawet potrafię robić prawie maksy, które robiłam trenując crossfit. Z inną głową podchodzę do tego. Nie mam takich oczekiwań, a muszę, bo przecież tyle czasu temu poświęcam, więc muszę być co tydzień lepsza od siebie. No i lubię je. To widać, bo jak obserwuję sobie Ciebie na Instagramie, to uwielbiam właśnie jak wstawiasz tam story z treningów. Ja mówię, Boże, ona znowu podnosi tyle. Jak w tym ciele po prostu jest taka siła i widać, że te ciężary, no to... Lubię, naprawdę. Ale z hyroxowych rzeczy to lubię tak zwane zakładki. Czyli bieganie połączone z którąś tam stacji. No, to się wzięło z crossfitu, bo nasze treningi polegały na tym, że trzeba było się sponiewierać, paść na ziemię i umierać. To tak na zakładkach jest. Okay. Czyli dążysz do tego stanu po prostu takiego półżywego człowieka. A w ogóle twoja ulubiona stacja na Hyroxie? Zaskoczyłam. Nie mam ulubionej. Naprawdę nie mam ulubionej. Bo każdy myśli, że... Znaczy ja mówię, że ja lubię burpeesy, ja je lubię. Ale nie wiem, czy one są moją ulubioną stacją. Też cierpię na nich.
ale A to taka stacja, wiesz, że są takie stacje, na pewno taką masz, że podbiegasz i myślisz, dobra, Nie mam. tutaj naprawdę pozamiatam. przysięgam, nie mam takiej stacji. Nie, nie. Ja chcę być równa na każdej, więc ja nie chcę mieć takiej, w głowie gdzieś tam pojawia się, nie lubię skierka. Boże, To, co nie lubię, to nie lubię skierka. Ale ja mam wrażenie, jak powiem Ci jak z zewnątrz, że Tobie chyba dobrze idą i Wallbole. lubisz to robić wallbole. Wallbole. To po prostu mam wrażenie, że tak podchodzisz też na tych swoich treningach. Takie, Lubię je, tak. Ale wiesz co, wszystko zależy od tempa, w jakim robię całego High Rocksa, wiesz? No tak, bo są na sam koniec. Bo To, są bo na sam koniec. dostałaś już rzepa, zrobiłaś? Nie. No bo dajesz z siebie wszystko Ale mam wcześniej. klubowiczkę, która zrobiła 100, ale w Open. I mówi, a ty nie zrobisz? Czyli Tak, wyzwanie moja mentorka. Tak. zostało rzucone, ty nie zrobisz. Ale lubię, tak. Nawet ostatnio w Dublu, jak robiliśmy z moim partnerem Pawłem. I to było takie cięcie się z teamem z boku. Tak przekazał mi tą piłkę, pamiętam, na 50. wallballu. I robię. I głowa, nie puszczaj. Krzyczą mi z tyłu, nie puszczaj tej piłki. I tak sobie myślę, kurde. I naprawdę nie puściłam tej piłki, do końca robiłam te wallballe. I jak na mecie wybiegliśmy, później koleżanka do mnie, Ewcia, nagrałam Ci cały wallball. Ja mówię, ale ile ja? 25 ich zrobiłam? Jak? Kurde, 50 do końca. Ja nie pamiętałam tego. Naprawdę nie pamiętałam. Czyli automat wszedł. Automat wszedł, no. A zrobiłaś już na treningu 100? Tak. Okej. Zrobiłam. No I tak. dosyć niedawno, nawet przed Warszawą, dlatego mówię, że tak Warszawą byłam zawiedziona, bo wiedziałam, co robiłam przed nią. No ale za chwilę Barcelona, Ryga. No tak, to tak jak powiedziałaś, dyspozycja dnia czasem się uda, czasem się nie uda. Taki jest sport, zawsze zaskakuje. Ale powiedz jeszcze odnośnie, lubisz ciężary, lubisz się męczyć z ciężarem na treningu, a są jakieś takie znienawidzone jednostki, które jak widzisz, jak otwierasz... Longrany. Kto je lubi? Ja o całym życiu myślę w nich. Bo jak teraz u Ciebie long run wygląda? Długość jego? 12-15 kilometrów, więcej. Jezu, nawet nie proszę o więcej. I gdzie robisz? Robisz w lesie czy na taśmie? Wyjeżdżam sobie autem, wyjeżdżam do takiej wioski, gdzie jest asfalcik, prosto w miarę, ale wiecznie. Ostatnio doszłam do tego, że jest zbyt wiecznie, no ale nie można mieć wszystkiego. I tam sobie dreptam. Las, stawik. No, ja lubię takie środowisko do treningu. No tak, to zapytałam o taśmę, no bo macie klub i myślałam, że może w klubie kręcisz Robiłam na... w zimie. No właśnie, to... Puszczałam sobie różne piosenki. Brałam klubowiczów na rozmowę. Chodźcie ze mną rozmawiać, bo ja już tak nie mogę tu. Na taśmie to jest mordęka, jest. No ale Ale czasami... potrafiłam nawet iść na stadion. Jakby mój partner, z którym właśnie ostatnio startowałam, mówi, Ewa, jak ty potrafisz 10 km na stadionie? A ja mówię, tam też ćwiczę głowę. Na High Rocksie jest 2 okrążenia, 3 okrążenia, Jezu, jeszcze jeden, jeszcze jedno, jeszcze 2. No i tak samo sobie ćwiczę swoją głowę biegając na stadionie 10 km. No to ja zbijam Ci tutaj pionę totalnie, bo ja też potrafię na stadionie Lubisz nas kręcić. znęcać. No, to jest po prostu, wiesz, że musisz to zrobić. Ja jeszcze specjalnie czasem wyłączam muzykę, żeby nic nie było, żadnych bodźców. Ogólnie do treningu, ja do biegania w ogóle nie używam muzyki. Jakie... Siebie słucham. No właśnie, ja kiedyś słuchałam muzyki i zauważyłam też, wiesz co, że zależy jaka piosenka leci, to ja zwalniam albo przyspieszam, to też widzisz na tętnie. Mówię, nie, no bez sensu. Żeby ona mi wyznaczała tempo, nie? Tak, to już nie ma co kombinować. Ciężko trenujesz. Bardzo. Ile mi się wydaje. Ile razy w tygodniu w ogóle trenujesz? 2 razy dziennie. Poniedziałek, wtorek, środa. W czwartek zazwyczaj mam samobieganie. Piątek, sobota, rest, niedziela normalny trening. Dużo. Tak można powiedzieć. Co Cię do tej pracy nakręca? Wiesz, Perfekcjonizm. Wyniki moje, które osiągam sama na wyniki w treningu nawet. Jeżeli widzę, że robię to lepiej niż miesiąc temu, to dalej mnie nakręca. A w ogóle potrafisz, myślisz cieszyć się wynikami, które osiągasz? Pytam, bo to w perfekcjonizmie jest trudne chyba, prawda? Tak, pojawiały się myśli, a jakoś mi się udało.
Znaczy ja nad tym pracuję, bo wiem o tym, że to nie jakoś się udało, tylko to była moja ciężka praca, ale osoba z perfekcjonizmem wie, o czym mówię, bo tak jest, że ktoś nam wewnętrznie próbuje zabrać te nasze osiągnięcia, tą naszą ciężką pracę, ale wiem, że to się nie dzieje z przypadku, te wyniki się nie biorą z przypadku. Wystarczy, jak następnym razem odniesiesz jakiś sukces i pojawi się ten głos w twojej głowie, to może wejdź na swój własny Instagram, dobra? I przeskroluj tą ciężką pracę, którą wykonałaś. Tak podpowiadam. No bo właśnie tak jak mówię, mam wrażenie, że bardzo ciężko trenujesz i jesteś osobą, która widać, że ta ciężka praca, ona się później przekłada na wyniki, no nie? Bo są czasem osoby, które niestety właściwie, nie potrafią dowieść tego na zawodach. Gdzieś coś ich blokuje, ale u Ciebie na szczęście... Czy tak, bo tak naprawdę rok. Ja tak sobie, jak sobie myślę, że mogłabym mocniej, to tak później sobie myślę zdroworozsądkowo, że dopiero rok. Bo pierwszy start mój był w Oslo. No i w tym roku dopiero tak zaczęłam na poważnie startować w Hyroxie. Więc troszeczkę siebie stopuję, że nie musisz jeszcze, nie wiem, łamać godziny. Dajesz sobie czas. No, bo to też chyba wydaje mi się, jak ktoś wchodzi od razu do jakiegoś sportu i od razu mu się udaje osiągnąć jakiś taki niesamowity wynik, to ciężej się nim cieszyć, no bo właśnie wtedy się pojawia, dobra, udało się, nie? I ciężej go później pobić. I ta praca wtedy, łamanie tych kolejnych życiówek, no to nie jest takie łatwe. Ale chcę Cię jeszcze zapytać, czy Ty lubisz rywalizować na zawodach? To jest ciężkie pytanie, bo ja lubię, ale nie lubię stresu, który jest związany z rywalizacją. A co to znaczy stres związany z rywalizacją? Jak Ty to rozumiesz? Oczekiwania moje wobec mojej osoby. Porównywanie się do innych. No to jest moje, bardzo moje. I z tym mi się kojarzy troszeczkę rywalizacja. Ale na przykład ostatnio mam bardziej siebie się sama boję. Co byś chciała? Pobić siebie. Więc to jest ta rywalizacja. No, u mnie. Ale jak czujesz jak mamy taką bezpośrednią rywalizację, no czujesz ją w pro, prawda? No bo wtedy wiesz, że te dziewczyny biegną realnie, ścigają się też z tobą. To cię nakręca, czy blokuje? Wydaje mi się, że mnie blokuje, ale jak już wystartuję, to mnie nakręca. Jak tam jestem w tym namiocie, to po prostu uciekaj. Troszkę tak mam, tak mam. Staram się nad tym pracować i nawet gdzieś tam myślę o jakiejś tam sięgnięciu pomocy od psychologa sportu, bo to jest normalne. Gdzieś tam już na jakimś poziomie ta presja narasta. No ale radzę sobie z tym. Ale to jest właśnie szukanie pomocy, czy u specjalistów, czy nie wiem, poprzez jakąś literaturę. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie i takie oswajanie się też z tym poprzez na przykład trening wizualny, no nie? Wyobrażanie sobie tej sytuacji. Ja miałam tak, jak trenowałam biegi przeszkodowe. To wiesz, stawałam na linii startu i ja mówię, tak, podejrzewam, że znasz to uczucie, tak jakby ci ktoś wentyl po prostu i wszystko z ciebie ulatuje. I mówisz, o Boże, nie, no masakra, nie? Ile mnie czeka, ja cię kręcę, muszę to wszystko zrobić. No. A później już jakoś idzie, ale to też trzeba nad tym popracować i da się to kurczę wypracować i jak już przestajesz o tym myśleć, to nagle zupełnie inne podejście. No tej rywalizacji Cię troszkę jeszcze w tym roku, w tym sezonie czeka, bo sama powiedziałaś Barcelona i Ryga, bo slota na mistrzostwa jeszcze nie masz. Właśnie, to jak uparcie dążę do tego, żeby go uzyskać. To co w Barcelonie, co w Rydze w ogóle biegniesz? Woman pro. Solo. Bo właśnie zastanawiałam się, czy dubla biegniecie. Nie, ale zadałam pytanie mojemu mężowi. Mówię, dlaczego my się nie zapisaliśmy jeszcze na dubla? Bo nie było biletów. Wszystko jasne. Bo pytam o tego dubla, no bo z Pawłem Fiołkiem. Gratulacje, rekord Polski w Warszawie, piękny zrobiony, wykręcony, zaskoczyliście. Ja bardzo miło wspominam ten dzień, znaczy ten start. Czyli odbiłaś sobie po solo. Tak. Ja to miałam w głowie robiąc te wallbole.
Ewka, nie puszczaj tego, bo będziesz zła na siebie. Bo jak się w ogóle z Pawłem dobraliście? To był wasz pierwszy start. Dobrał mnie mój mąż do Pawła. Kuba, pozdrawiamy, po Pozdrawiamy, raz kolejny. No dobra, dobrał. I jak was Na dobrał? początku byłam zapisana ja z moim mężem Mhm. na start w Warszawie. Ale żeby wziął fleksika, 2 tygodnie, tak, jakoś tak, była personalizacja, więc stwierdził, Ewcia, pobiegniesz z Pawłem. Jakby ja się dowiedziałam tego od moich klubowiczów, że ja jednak z Pawłem biegnę. I ja mówię, o, fajnie, super. No bo chciał też, żebyśmy uzyskali slota. Nasza kategoria wiekowa, gdzieś tam mieliśmy tą nadzieję, że jednak się uda zdobyć tego slota. Później zobaczyliśmy na listach startowych Joannę Wietrzyk, która jest z naszej kategorii wiekowej. I po nowych zasadach wiedzieliśmy, że już nie idzie to na miejsce, slot nie przechodzi na miejsce, jeżeli by nie przyjęli, nie przechodzi na miejsce poniżej. Nie? Bo teraz jest ta... Przechodzi. Wiesz, no przechodzi. W tym, Ta zasada, że nie przechodzi, jest dopiero od kolejnego sezonu, bo i na pewno przechodzi, wiem, bo moja Magda, Magda i Tomek, Magda Orłowska i Tomek złe informacje. Szkurłat, oni zajęli drugie miejsce w czyli swojej przechodzi. kategorii, a dostali slota. Nie? No to miłe zaskoczenie. A tak, nieważne, bo i tak biegła Joanna Wietrzyk. No właśnie, Ale dostałam wieczorkiem SMS-a od mojego partnera właśnie Pawła. Slota nie robimy, ale idziemy po rekord polski. Mówię, okej. Bieganie 3,45, wytrzymasz. Dobra. Czyli to od razu, to nie był przypadek, inaczej, to był przypadek, że ten Paweł się znalazł ani na razu miejscu. treningu nie zrobiliśmy razem. Ani jednego treningu, ani razu sobie worka nie podaliśmy, ani razu nie zrobiliśmy ani razu wallballi razem, ani jednego treningu. No, long runy brałam szliśmy razem, grupką, ale ani jednego treningu A razem. Paweł startował już wcześniej w moim Flyroxie? mężem. I solo też. Okej, dobra, czyli wiedział. Oba. Bo jakbyś jeszcze powiedziała, że Paweł nie startował, nie no wiem, oni co to jest. z Kubą robił wyniki. W Warszawie wykręcili też ładny wynik. No, 56 bodajże. No. Ładne wyniki, tak. Ładne wyniki. Tak się umówmy. No, dobra, czyli Paweł nie jest, był przypadkowym, ale generalnie nie jest przypadkowym Nie, on wyborem na trenuje partnera. pod skrzydłami mojego męża. Więc wiedział, kogo mi daje. To czy możemy spodziewać się kontynuacji tej Myślę, że waszej... tak. Myślę, że tak. Bo jak potrenujecie razem i może będziecie na świeżości... Nawet nie musimy razem trenować. On widzi, co ja robię, ja widzę, co on robi, więc jestem spokojna. Bo dużo wam w ogóle brakło do slota? Czasowo? Bo zrobiliście 54. Do drugiego miejsca nie było. Oni mieli 53, ponad tam 40 parę chyba, ale no mówię, Joanna Wietrzyk dostała tego slota, ale oni nie wiem, czy przyjęli, czy nie przyjęli, bo... Wiesz, że oni się teraz na różne sposoby to było chyba bardziej zabezpieczają. takie, no, jakieś tam współpraca Z Roxfitem albo Roxfitem, z tak. Pumą, bo tam No, różne bo to akcje był się też ich działy. pierwszy start. Ale wiesz co, wczoraj sobie właśnie z Michałem weszliśmy na Roxfita. Na Roxfita albo na inną aplikację, której nazwy nie pamiętam. Niecelowo nie pamiętam, bo po prostu nie pamiętam. I patrzyliśmy, jak ten wasz wynik plasuje się na świecie, no nie? I w tej kategorii 25-29 ten wynik jest 24 w tym momencie, więc bardzo fajnie. Ładnie. Ale jak wystarczyłoby, żebyście zrobili minutę szybciej, to już nagle znajdujecie się chyba w pierwszej piątce, albo na pewno w pierwszej Nawet tego nie dziesiątce, śledziłam. nie? Naprawdę. Więc bo ja lubię takie rzeczy też robić, jak to wygląda, więc wydaje mi się, że rzeczywiście... Może parę jeszcze wyrwę na rygę. Przemyślę to. To już Kurde. musicie, wiesz, tak dokręcić. Chyba Rimini jest, Rimini we Włoszech jest chyba ostatnim eventem, który Sobie jeszcze zrobimy kwalifikuje. No, to zawsze. Rimini, kurczę. Albo jak nie na te mistrzostwa, to już te ostatnie eventy chyba na 2 czy 3 tygodnie przed mistrzostwami dają kwalifikacje na kolejny sezon. Tak, to To akurat, też jest wiem. zawsze jakaś Ale opcja. w tym też fajnie. No, Na pewnie. kolejny będzie jeszcze więcej startów. Ale dobra, to opowiedz Barcelona, Ryga. Jaki jest plan na te starty?
zrobić swój plan, a nie tak jak dałam się w Warszawie ponieść emocjom i to czuję, że to mi zabrało to, co chciałam zrobić. Bo co to znaczy twój plan, a nie dać się ponieść emocjom? Tak jak wszyscy o tym piszą, mówią, nie biegnij za szybko pierwszego biegu i nie zrób za szybko tego skierga. Za kim poleciałaś? Za Lucy Proctor, czy... Za wszystkimi, powiem Ci szczerze, za wszystkimi. No. A w Katowicach, oj, naprawdę, tam się czułam tak bardzo fajnie. Nawet czułam, że ten pierwszy bieg, trzymałam się dziewczyny, której miałam się trzymać i wiedziałam, bo wcześniej byłam w Wiedniu i wiedziałam, jaki ona wynik zrobiła tam i wiedziałam, jaki ja zrobiłam tam wynik. I wiedziałam, że jej bieganie jestem w stanie utrzymać. I ja podczas pierwszego biegu czułam, że ja nawet zwalniałam, żeby do jej tempa dojść, utrzymać jej tempo. Więc ja ze świeżością wyszłam sobie na skierga i później przesuwałam się na stacjach bez problemu. Naprawdę, ja czułam taką ogromną radość, jak robiłam to w Katowicach i taką swobodę. No i na mecie było jeszcze przyjemniej. A w ogóle te eventy w Barcelonie i w Rydze to są takie z kategorii szybkie bieganie? Wiesz, o co mi chodzi? Że to są takie na życiówki? Nie wiem nawet. No tak. Nie wiem, ale to i tak nie ma chyba znaczenia. Bo jakby ważne jest to, jakie dziewczyny będą startowały i jaki wynik tam zrobimy. Jeżeli to będzie nawet godzina 8, a uzyskam slota, to też to jest okej, prawda? Bo wiemy o tym, że każda trasie nie jest równa. Więc godzina 8 tam, a nie wiem, godzina 5-6 na Warszawie może być to samo. No. No tak, ale jednak slot to jest jedna rzecz, a pewnie Tak. rekord polski to jest druga Druga rzecz. rzecz. No bo w Warszawie niestety dla innej dziewczyny straciłaś ten rekord. Jest chrapka, żeby go Jest, mnie zabolało bardzo. No. Dobra, czyli w Barcelonie i w Rydze ciśniesz według swojego planu. I co? Wiem, że tak muszę zrobić. Ja nie mogę, tak, ja czuję swoje ciało, więc już na tyle znam swoje ciało, że wiem co mam zrobić. No. Po Warszawie, oprócz tego, że tak jak mówisz, będziesz robiła swoje, a nie patrzyła na innych, w samym treningu coś zmieniliście? Poprawiłaś? Czułaś, że wiesz, musisz docisnąć? Tak. Zaczęłam robić jednostki treningowe na stadionie, czyli już zaczęłam wozić ze sobą skierka nawet ostatnio. Rozkręciłam go, wsadziłam do bagażnika i zawiozłam na stadion. Bo stwierdziłam, że bieżnia mnie rozleniwia i ja nie mogę na niej za dużo biegać na zakładkach, więc sobie spakowałam skierkę i zawiozłam sobie na stadion. I jak te treningi teraz wyglądają? Co Znaczy, zmieniło ja w muszę twojej mieć przepracowane. głowie? Ja tak miałam w szkole, chodziłam. Ja jak byłam nauczona do 5 przedmiotów, do 6 nie byłam nauczona, to nie miałam takiej pewności siebie. Ja musiałam być ze wszystkiego idealnie nauczona, wtedy szłam do szkoły ze spokojną głową. I tak samo mam tutaj. Ja musiałam to przerobić na bieżni, na stadionie. Jak ja to przerobię na stadionie, ja wiem o tym, że na zawodach to jest dokładnie to samo. Ja wybiegam. A tutaj już zaczynałam mieć wątpliwości. Jezu, bieżnia chyba mnie pociąga. A ja sobie po prostu do niej jakoś tam tą nogę dostosowuję, więc takie pewność siebie straciłam przez tą bieżnię. Później zaczęłam ja jako perfekcjonistka szukać, a może to ona to za mnie biegnie, a nie ja. Więc ja muszę pilnować swojej głowy, więc sobie zabrałam skiergę ostatnio i zrobiłam trening na stadionie. I potrafiłam biegać tak jak na tej bieżni, ale mentalnie mi to pomaga. No też jak biegasz na stadionie, jednak tych czynników, które wpływają na ciebie jest troszkę więcej, chociażby wiatr upał nagle ostatnio, się pojawia. naprawdę. No na High Rocksie tego nie mamy. ma. Ale to... Znaczy lepiej pracować w gorszych warunkach i pójść później sobie na halę i pobiegać w lepszych. Tak. Sprzyjających. Trenuj ciężko, rób ciężką robotę na treningu po to, żeby na zawodach lekko. było Lekko w cudzysłowie na High Rocksie, nie? Tak, to jest największe kłamstwo, wydaje mi się. Nie ma na High Rocksie lekko, nigdy. No chyba, że taką decyzję podejmujesz. Czy ty kiedykolwiek, Ewa, startowałaś w doubles pro women albo w ogóle w dublu damskim? Nie. Dlaczego? Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie, tak naprawdę, tak jak powiedziałam, od roku zaczęłam swoje starty tak na poważnie i częściej, bo wcześniej to było tak sporadycznie jako crossfiterka. I co? Z trenerem obraliśmy, że głównie skupiam się na indywidualnym swoim biegu w pro, a double jest dla mnie dodatkiem.
taką nagrodą po starcie w solo. Ale kto wie? No właśnie chciałam zapytać, czy ty w ogóle rozważasz, że kiedyś w przyszłości może się to wydarzyć? Pewnie. I gdyby się to miało wydarzyć, to z kim chciałabyś pobiec? Jezu, nie mam. Nie wiem, nie myślałam o tym, z kim bym chciała pobiec. Mm, Tak w ogóle obserwujesz scenę polską, tak, jeśli chodzi obserwuję, bo to są moje rywalki. Ale wiesz co, są osoby, zresztą tutaj siedziały na Twoim miejscu, które mówiły, że nie patrzą, kto tam co robi, jakie wyniki, jakie treningi rywale robią, że skupiają się na swojej robocie, ale rozumiem, że... Dalej wspomnę, że mam męża, który przychodzi mi z wynikami i mi pokazuje. Ewa, dzisiaj do śniadania oglądamy to i to. No, dobra, czyli Kuba No, tam konkretnie tak. dba o Tak. Ciebie. Bardzo dobrze, no. No, już miałam ostatnio Barcelonę przede mną, ja już wiem, kogo mam się trzymać, kto będzie, zobacz sobie ją na Instagramie, zapamiętaj, jak ona wygląda, będziesz musiała się jej trzymać na bieganiu. Ale to jest super. Ty masz się skupić tylko i Na wyłącznie na trenowaniu i robocie i na starcie. trenowaniu. To jest Pewnie. marzenie każdego. No kurde. Profesjonalizm pełen. No tak. Ale to zapytałam o to, czy śledzisz rywalki, bo chciałam Cię zapytać o to, czy w ogóle czujesz, że to środowisko Hyroxa w Polsce jest zżyte i czy te inne dziewczyny, czujesz od nich bardziej motywację, czy właśnie taka rywalizacja jednak jest między Wami? Rywalizacja. Motywujemy się w klubie, a ja już przychodzę robić robotę na zawody, więc ja czuję rywalizację, tak? W klubie mogę czuć motywację, możemy się nakręcać ja klubowiczów, klubowicze gdzieś tam mnie i tu bym nazwała to, że to jest taka bardziej inna atmosfera niż startując już. No ja traktuję to bardzo poważnie, naprawdę. Kto widział mnie przed startem na Hyroxie, wie, że ja już mam fokus dzień przed. Nie widzę nikogo, jestem sama ze sobą, już sobie jestem jednego dnia 5 razy Hyroxa robię w myślach. Czyli nie podchodzić do Ciebie przed startem i nie opowiadać o głupotach, bo tylko Cię się zdenerwuje. Udaję, że słucham. To też jest Sprzeczności. umiejętność, nie? Po prostu kiwania. No tak już mam, ale tak zawsze miałam. No ale rozumiem, że to też jest Ci potrzebne, ten Tak. fokus przed tak. startem. Bardzo. A próbowałaś w ogóle takiego innego podejścia do... Nie, wiem, ja nie umiem. Ja wiem o tym, że ja naprawdę nie potrafię tak. Jakieś perfekcjonizm. podwórkowe zawody, ja się potrafię stresować nimi. Naprawdę, no. Ale w ogóle weszłaś do tego sportu, Ewa, i rozwijasz się w nim bardzo fajnie. I w crossficie, teraz w Hyroxie, to sobie albo jakiejś dziewczynie sprzed tych 10 lat, co byś powiedziała, jak zaczynała? Co ci tak niesie przez te 10 lat tego sportu? Co daje siłę? On mi dużo pomógł w moim życiu, sport. Naprawdę, był zawsze, na dobre i na złe ze mną był sport. Jak sobie mam pomyśleć, kto, to sport był zawsze ze mną. No. Ale jesteś taką osobą, która wyżywa się trochę na sporcie? Bardzo. Bardzo. To już wiem, skąd to rwanie ciężarów takich wielkich. Ja jak mam dzień restu, ja czuję, że nie jestem sobą. A trochę tych 2 dni restu masz, dobrze? Jeden. Jeden? W sobotę. A. Dlatego jestem tu dzisiaj. Dobra, wszystko jasne. Czyli jakbyśmy Cię zaprosili w niedzielę... Dlatego coś mi nie pasowała ta niedziela, ale... Ale dobrze, wszystko dobrze się złożyło. To powiedz, Ewa, na koniec, co Ty chcesz w Hyroxie osiągnąć? Do czego Ty dążysz? Jak myślisz? No, Zbliżyć się do światowej czołówki. a depczesz po piętach, no nie? Jeszcze jak to bieganie dokręcę, to tak. No. Bo tak jak mówiłaś, stacje bardzo Stacje, podobnie. Tak. Analizowałam. Teraz mamy te różne aplikacje, które łatwo nam porównują. No i wiem, że brakuje mi tylko tego wybiegania. Bo widzisz przestrzeń, żeby na stacjach jeszcze w ogóle coś uciąć?
tak treningowo, w zasobach, że tak powiem, swoich własnych? Na pewno jest ktoś, co jakieś tam 10-15 sekund zawsze gdzieś tam można urwać, nie? Dużo. No, Jak to poskładasz, to jest dużo. tak. A na bieganiu ile mniej No, więcej? tam sporo. Jak popatrzyłam sobie, no powiem Ci, że no, Biegają jest. szybko dziewczyny. No, tak, Mhm. biegają. Ale tak się wahałam, żeby Ci powiedzieć, bo właśnie mówię, że te trasy są tak nierówne, uważam, że są nierówne, że czasami te średnie, jak patrzymy na te dziewczyny, na jednych zawodach 4,20, a na 3,55. I nagle sobie myślisz, jak? Więc ja mówię, no biegać po prostu, dojść do tej czołówki, zbliżyć się wynikiem, gdzieś tam być powtarzalnym. O, gdzieś tam osiągnąć jakiś poziom i być powtarzalnym i to będzie chyba to, do czego chcę dążyć. A patrzyłaś, jak te nowe zasady dla elity na przyszły sezon wyglądają i Punktacja, tak? Zdobywanie punktów. No coś tam mniej więcej śledziłam. śledziłaś ty, czy śledził Kuba? Kuba. Dobra, to nie będę wyciągać z ciebie jakichś rzeczy, o których być może w ogóle nie Nie wiem. wiesz. Nie no, przygotowałam się coś tam. Spoko, pogadamy z Kubą za chwilę, co tam przygotował tak naprawdę dla ciebie. Ewa, bardzo Ci dziękuję za rozmowę Dziękuję i również. bardzo się cieszę, że przyszłaś, otworzyłaś się, opowiedziałaś o sobie. Bardzo nam miło, że zaufałaś i znalazłaś się również. na tym krześle. Trzymamy za Ciebie kciuki w Barcelonie, w Rydze Przydadzą się. i mam nadzieję na Mistrzostwach Świata. Też tak liczę, że się stanie. Tak, mam nadzieję, że będziemy Cię oglądać na YouTubie w Sztokholmie. Dzięki Dziękuję bardzo. bardzo.